Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na proste ciasto bez pieczenia. Przygotujemy znaną i lubianą krówkę na słonych krakersach wypełnioną cudownym budyniowym kremem. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy od masy budyniowej. W tym celu do rondelka z grubym dnem odlewamy około pół litra wcześniej przygotowanego mleka. Rondelek z płynem stawiamy na niskim ogniu, następnie dodajemy do niego 5 łyżek cukru i mieszamy. Mleko podgrzewamy tak długo, aż zacznie się lekko gotować. W tym czasie do pozostałej szklanki mleka dodajemy 3 budynie śmietankowe. U mnie w wersji bez cukru, żebym mógł sam dostosować słodycz kremu pod własne upodobania. Proszek dokładnie mieszamy z mlekiem za pomocą rózgi, żeby rozbić wszelkie grudki. Oczywiście jeśli macie pod ręką tylko słodzony budyń, pomińcie cukier w mleku. Kiedy mleko zaczyna się delikatnie gotować, dodajemy do niego płyn z proszkiem budyniowym. Zawartość rondelka energicznie mieszamy i gotujemy przez około minutę, może 2. Uważajmy przy tym, żeby nie przypalić masy, która łatwo będzie przywierać do dna. Po uzyskaniu bardzo gęstego budyniu ściągamy go z ognia i przekładamy do osobnego naczynia, np. szklanej miski. Przykrywamy go folią spożywczą w taki sposób, żeby ta dotykała jego powierzchni. Dzięki temu nie wytworzy się na niej nieprzyjemny kożuch. Tak przygotowany budyń odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Przyznaję, dzisiaj idziemy na łatwiznę i korzystamy z gotowych produktów. Jeśli jednak chcecie przygotować budyń i karmel samemu, linki do odpowiednich filmów na kanale znajdziecie w opisie filmu i w prawym górnym rogu ekranu. Kiedy budyń jest już odpowiednio wystudzony, możemy zabierać się za przygotowanie kremu. W tym celu do dużej miski przekładamy 200 g miękkiego masła. Ucieramy je za pomocą miksera na średnich obrotach, aż stanie się jasne i puszyste. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji możemy zebrać masło ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki i zaczynamy dodawać do niego wystudzony budyń. Zimny budyń dodajemy w kilku partiach, powoli, najlepiej po jednej łyżce. Krem cierpliwie mieszamy za pomocą miksera do momentu, w którym składniki się połączą. Nie śpieszmy się z tym, im dokładniej połączymy budyń z masłem, tym gładszy będzie gotowy krem. Na końcu powinniśmy uzyskać gęstą i gładką masę. Zmiksowany krem na chwilę odstawiamy i zabieramy się za składanie naszego ciasta. W tym celu potrzebować będziemy odpowiedniej formy. U mnie jest to kwadratowa blaszka o boku 23 cm z natłuszczonym i wyłożonym papierem do pieczenia dnem. Na spodzie blaszki układamy słone krakersy. Robimy to w taki sposób, żeby pokryć całą powierzchnię najdokładniej jak to tylko możliwe. W rożkach i na brzegach możemy je odpowiednio podocinać lub połamać. Na warstwę krakersów wykładamy około połowę przygotowanego wcześniej kajmaku. Rozprowadzamy go bardzo delikatnie w taki sposób, żeby nie poprzesuwać ułożonych krakersów. To chyba najtrudniejszy element przygotowań, więc zachowajcie cierpliwość, bo nagroda jest tego warta. Po rozsmarowaniu kajmaku nadchodzi czas na kolejną warstwę krakersów. Układamy ją pod kątem prostym względem poprzedniej warstwy, żeby spód naszego deseru był bardziej stabilny. Pamiętajmy też o lekkim dociśnięciu krakersów. Dzięki temu kajmak pomiędzy nimi równo się rozprowadzi i lepiej je sklei. Na tak przygotowany spód krówki wykładamy krem budyniowy. Rozprowadzamy go po całej powierzchni za pomocą silikonowej szpatułki. Staramy się zrobić to równo, bo im lepiej nam to wyjdzie, tym piękniej będzie się prezentować nasze ciasto. Na wierzchu kremu budyniowego układamy kolejną warstwę krakersów. Robimy to identycznie jak w przypadku pierwszej partii, w cegiełkę, docinając brakujące elementy. Na krakersy wykładamy drugą połowę masy kajmakowej i rozsmarowujemy.
Tym razem będzie ją łatwiej rozprowadzić, bo krakersy przykleją się do kremu i pozostaną na swoim miejscu. Ostatnią warstwę stanowią pokruszone orzechy włoskie, którymi zdobimy wierzch naszego ciasta. Tak przygotowaną krówkę odstawiamy na całą noc do lodówki. Następnego dnia nasza słona krówka bez pieczenia jest gotowa do podania. Można się częstować. Sami widzieliście, nic skomplikowanego. To co, próbujemy? Jasne, że tak. Wasze zdrowie. W smaku i konsystencji prawdziwa petarda. Krem jest gładziutki, nie za słodki, dokładnie taki jak powinien być. Krakersy fajnie zmiękły, a sól w nich zawarta przeniknęła do kajmaku, co w zasadzie skutkuje bezwysiłkowym słonym karmelem. Oczywiście możecie zajadać ciasto od razu po przygotowaniu, ale myślę, że warto dać mu jedną noc w lodówce na to, żeby wszystko odpowiednio ze sobą zagrało. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jaką wersję krówki Wy lubicie najbardziej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!